Cześć wszystkim. Super, że tu jesteście. Mam nadzieję, że macie się dobrze i że znajdziecie dziś coś ciekawego dla siebie. Będzie krótko, konkretnie, ale na temat, który często myli nawet bardzo ogarnięte osoby. No to nie przedłużam, ale zanim zaczniemy, jeśli podoba Ci się to, co robię, kliknij lajka. To bardzo pomaga i wyróżnia mnie na tle algorytmu YouTube'a. Subskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, żeby być na bieżąco. A pod filmem znajdziesz specjalną ikonkę wsparcia. Jedno kliknięcie, a dla mnie to ogromna różnica. Zacznijmy zatem od zastanowienia się w tym zadaniu, co mogło pójść źle. Na przykład mogliście wykonać w ten sposób działania, że nie w odpowiedniej kolejności. Powiedzmy, zrobilibyście tutaj dzielenie, wykonalibyście 12 podzielić na 2, 6. Następnie odjęlibyście 3 i 6, czyli wyszłoby 3 minus 6, czyli minus 3. Następnie to minus 3 pomnożyli z nawiasem, czyli wyszłoby 5 razy minus 3, czyli minus 15. Od razu Was ostrzegam, że nie jest to prawidłowy wynik, a to z tego względu, że nie wykonywaliśmy działań w odpowiedniej kolejności. Wielu z Was prawdopodobnie ogląda moje filmiki już kolejny raz i pamiętacie, że jest coś takiego jak kolejność wykonywania działań. Natomiast dla tych, którzy wpadli tu po raz pierwszy, przypomnę tę kolejność wykonywania działań. Zatem w pierwszej kolejności wykonuje się działania w nawiasie. To będzie nasza pierwsza czynność do zrobienia. Następnie jest potęgowanie. No i potęgowania tutaj nie mamy. Potęgowanie wygląda na przykład tak. 2 do drugiej. Nie ma tutaj, jak widzicie, takich małych cyferek oznaczających wykładnik potęgi, więc omijamy to w kolejności. Następne, potem są jeszcze pierwiastki. Pierwiastki wyglądają w ten sposób. Na przykład pierwiastek kwadratowy z 2, ale jak widzicie, nie ma też tu w naszym zadaniu symbolu pierwiastka, więc też to pomijamy. Uwaga, następne jest mnożenie i dzielenie i w naszym działaniu są dwa takie miejsca, gdzie będzie mnożenie i dzielenie. Tu, czyli to będziemy robić w drugiej kolejności i tu. I to będziemy też robić w drugiej kolejności. Na końcu, po dzieleniu i mnożeniu, jest dodawanie i odejmowanie. Tutaj zwróćcie uwagę, że mamy w nawiasie dodawanie, które w teorii jest na samym końcu działań, ale to konkretne dodawanie, które tutaj mamy, jest w nawiasie, więc je robimy jako pierwsze. Jest tutaj też w naszym działaniu odejmowanie, ale bez nawiasu. I to jest ostatnie, co wykonamy w tym zadaniu. W tym momencie możecie sobie dać pauzę, wyliczyć to gdzieś na kartce, rozpisać sobie. Ciekaw jestem, czy wyjdzie Wam prawidłowy wynik. Natomiast my tutaj już w filmiku zacznijmy to rozwiązywać. Proponuję, tak jak pisałem, zacząć od nawiasu. Więc 2 plus 3 to jest 5. Przepisujemy to mnożenie. Minus 12 podzielone na 2 to 6. Równa się. Najpierw, jak już mamy taki zapis, pamiętajmy o kolejności. W pierwszej kolejności było mnożenie, następne jest odejmowanie, dodawanie. Zatem wymnóżmy tę liczbę. 5 razy 3 to 15. I
odejmijmy szóstkę. Pewnie już wiecie, czy macie swoje zadanie rozwiązane dobrze bądź źle. W każdym razie 15 minus 6 to 9. Jednak jeżeli macie problemy z takim odejmowaniem, można to w prosty sposób rozpisać. Na przykład 15 możemy zapisać jako 10 plus 5. Natomiast minus 6 zapisać jako minus 5 minus 1. To oto działanie to jest nasze 15. To oto działanie to jest nasze minus 6. Jak się przyjrzymy, to nam się te dwie piątki redukują, gdyż plus 5 minus 5 to 0. Czyli możemy sobie uprościć to w naszym działaniu. I mamy do wykonania jeszcze coś prostszego, czyli 10 minus 1. Czyli wiadomo, że to 9. Dzięki za oglądanie. To jest prawidłowy wynik. Zachęcam Was do zostania ze mną jeszcze przez chwilkę, gdyż chciałem z Wami się podzielić paroma sprawami organizacyjnymi. W każdym razie mam nadzieję, że teraz to wszystko już jest dla Was jasne i nie dacie się złapać na tego typu pułapkę. Postaram się zastawić na Was jeszcze kilka takich. Jeśli film był dla Was pomocny, zostawcie lajka, suba i może klik w ikonkę wsparcia pod filmem. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.